Witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Samsunga GTE 1200R. Jest to bardzo prosty, mini, fajny telefonik, bardzo praktyczny. Bardzo go lubię w sytuacjach awaryjnych i też trzymam sobie go na czarną godzinę, bo jest naprawdę bardzo dobrym telefonikiem. Telefon tutaj na przedniej ściance praktycznie nie ma nic innego jak klawisze i tutaj otwór na głośniczek. I na tylnej ściance widzimy tylko tutaj markę Samsung. I tutaj na bocznej ściance również widzimy wejście na kabel, jest tu port ładowania oczywiście. Tu widzimy jeszcze, że możemy sobie słuchać przez słuchawki. Możemy, ale tylko i wyłącznie oczywiście radia, bo telefon nie obsługuje MP3. Zobaczymy sobie jeszcze pod baterią. Telefon posiada baterię, tu widzimy akurat pisze Samsung. Jest to bateria 800 mAh. Taka bateria w tym telefonie naprawdę wytrzymuje spory okres czasu. Po moich testach w takim normalnym użytkowaniu telefon wytrzymuje naprawdę do tygodnia czasu, ale zauważyłem, że są też również inne baterie podobne, które pasują do tego modelu i mają 1000 Ah, 1100 i takie baterie wytrzymują jeszcze więcej. Naprawdę bateria super wytrzymuje na tym telefonie, także ten telefon naprawdę polecam ze względu na baterię. Więc go naprawdę bardzo polecam ze względu na długo pracującą baterię, ale nie tylko. Powiem Wam jeszcze kilka zalet tego telefonu. Tu widzimy pod nalepką e-mail Samsung. Tu w tym przypadku nie widzimy w jakim roku ten telefon został wyprodukowany. Dokładnie Wam nie powiem, w którym roku, chyba to był 2016 rok, jak kupowałem ten telefon i od tej pory praktycznie go tak sporadycznie używam w sytuacjach wyłącznie awaryjnych. Tu widzimy pod spodem model tego telefonu, jest to GTE 1200R. Jak wcześniej wspominałem, tu mamy baterię i Made by Samsung. Przeważnie marka Samsung tutaj dawała, że oni to produkują te telefony, oczywiście oni, ale nie podawali tutaj państwa, w jakim państwie ten telefon został produkowany, ale z tego co mi wiadomo, telefony Samsung produkowane są w Korei Południowej. I teraz sobie włożymy baterię i sprawdzimy, jak telefonik się fajnie prezentuje. Po włączeniu tego telefonu zobaczymy sobie jego podstawowe funkcje. Czas naładowania tej baterii jest naprawdę bardzo krótki, tak około 3 godziny. I telefon jest naładowany, nawet może i krócej, 2,5 godziny. Tu sobie wchodzimy. Jak widzimy, bardzo jest przejrzysty. Tu mamy dużą godzinę w naszym mini wyświetlaczu. Wspomnę jeszcze, że telefon posiada naprawdę mega zasięg w takich trudno dostępnych miejscach, które inne telefony sobie nie dają rady. Mają na przykład 2-3 kreski, może nie mają w ogóle kresek. Ten telefon potrafi odnaleźć 1-2 kreski spokojnie. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego telefonu, gdy jestem na przykład w górach czy w innych miejscach, w których nie ma zbytnio zasięgu. I jeszcze jeden atutem tego telefonu jest to, że ma naprawdę bardzo dobrą jakość rozmów. Jakość rozmów, długo pracująca bateria i zasięg to naprawdę są wielkimi atutami tego telefonu. Mimo że telefon, naprawdę jak kupowałem ten telefon, kupiłem 2 sztuki na promocji, dałem za nowe sztuki, wyobraźcie sobie, dałem 80 zł na promocji. Po pół roku
po półrocznej premierze, kiedy ten telefon wyszedł na rynek. Naprawdę praktycznie kupiłem za darmo i naprawdę jakość wykonania pewnych rzeczy w telefonie jest naprawdę na wysokim poziomie. Mimo że telefon nie ma jakichś tam dodatkowych funkcji, bo te funkcje mu są naprawdę zbędne, dzięki temu bateria pracuje naprawdę bardzo długo. Tu widzimy jeszcze w menu podstawowe aplikacje, tu mamy przelicznik, kalkulator, stoper, czasomierz, czas na świecie. Tu mamy jeszcze oczywiście gierki, tylko mamy sudoku, w wolnym czasie możemy sobie zagrać w sudoku. Spis połączeń, kontakty, wiadomości, oczywiście budzik podstawowy jak w każdym telefonie. Notatki, możemy sobie tutaj notatki fajnie wypisywać i kalendarz. W ustawieniach mamy oczywiście podstawowe opcje, tutaj możemy powiększać wyświetlacz, jasność, możemy zmniejszyć jasność w tym telefonie, dzięki temu bateria wytrzyma jeszcze znacznie dłużej, no ale to oczywiście już sprawia, że będziemy tutaj ciężko widzieć nasze podstawowe opcje, więc lepiej mieć na full. Powitanie tutaj początkowe, jeśli chcemy sobie ustawić jakieś tam powitanie. Typ oszczędzania baterii, podobnie jak w smartfonach, tryb oszczędzania baterii. Widzimy tutaj dało nam na full, zmniejszyło nam tutaj jasność. My sobie włączymy z powrotem. I oczywiście data i godzina. Możemy oczywiście zrobić reset ustawień fabrycznych. Tu widzimy pamięć, sieć. Mamy tutaj niby sieć, możemy skorzystać z internetu, ale to głównie do przesyłania MMS-ów. Tak naprawdę. I tak ten telefon się prezentuje. W podsumowaniu powiem, że jeśli jesteście już zmęczeni smartfonami, chcielibyście odpocząć taki dłuższy czas, to ten telefon naprawdę idealnie się do tego nadaje. Naprawdę idealnie. Bo posiada naprawdę dobrą jakość rozmów, długo pracującą baterię. I zasięg na bardzo wysokim poziomie i bardzo poradyczne funkcje w tym telefonie, które są bardzo oczywiście potrzebne. I naprawdę, jeśli byście chcieli odpocząć od takiego smartfona, to nawet nie polecałbym wam nawet takiego Sony Ericssona, dlatego że Sony Ericsson już tam ma znacznie więcej takich ciekawych funkcji, opcji, z których moglibyśmy korzystać zbytnio za długo, a ten telefon w zupełności właśnie nam to ograniczy. To już wszystko w tym materiale. Naprawdę polecam wam ten telefon. Jeśli więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczycie sobie pod tym filmem. Zapraszam was również na poprzednie odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericssonu, Motorola i innych telefonów klasycznych. Zapraszam was również na nowe odcinki, które pojawiają się praktycznie codziennie. Dzięki, cześć.